Dobra, moi drodzy, jest północ, właśnie zawracamy sobie z zawalonej gruzem drogi, którą kilka godzin temu wysadzali w powietrze, bo budują nową, szerszą drogę. Tak, naprawdę jest północ. Marek, czy masz to gdzieś na zegarze? Nie wiem, czy tam widać. A widać. Naprawdę jest północ. I my sobie teraz jedziemy do Hamnoi i do Rennes na kilka fajnych zdjęć o północy. To jest nowiuteńki tunel, jeszcze pachnie świeżym betonem. Żeby było śmiesznie, nie ma w nim pełnych ścian, jest natrysk na siatkę, tak zwany torkret. Żeby było jasno, jutro oczywiście pokażemy przejazd tą nowo odstrzeloną drogą, tym nowym fragmentem. Robią tam bardzo fajną konstrukcję, galerię przeciwosuwiskową, lawinową. Całość jest na rurach stalowych, płyty betonowe i wszystko jest do tyłu przyciągane na potężnych kablach do litej skały. Bardzo ciekawa konstrukcja, jest tam fajne rusztowanie samojezdne do betonowania ślizgowe. Będziecie mieli co oglądać. A tymczasem północ w Hamnoi. Tak wygląda północ, około 150-180 km za kołem podbiegunowym 1 lipca. W zasadzie to już 2 mamy. No, zaczęliśmy kolejny dzień w Norwegii, jest przepiękna pogoda. Wjeżdżamy sobie do tunelu, w którym nie ma dzisiaj światła, bo... A zaraz zobaczycie dlaczego. Kapitalne światło siadło, Marek, kapitalne. Całe szczęście, że auto, co wypożyczyliśmy, ma lampy. Dobrze bardzo, że ma lampy. Mniej dobrze, że straciła mi się ostrość. Ja kiedy nie lubię. Ok. Coś świeci, nie wiem czy lampy awaryjne tylko świeci. Tunel jest długi, ma swoje własne zasilanie z agregatu na pewno. A wyłącz na pół sekundy światło. Nie, tu są światło. Awaryjne tylko świecą. O, tak się jedzie po ciemku przez tunele w Norwegii, fajnie, nie? Nawet dajemy radę. Ale to tylko dzięki temu, że ruch jest naprawdę nieduży i można się tak powygłupiać przez chwilę. Nie róbcie tego sami w domu, a już zwłaszcza w tunelach, ok? No, zrozumieliśmy się, cieszę się, fajnie. Zaraz wyjedziemy z tej dziury i pokażę wam, dlaczegoż to na całym końcu Norwegii, na samym końcu Lofotów nie ma prądu. W Niemczech, gdyby nie było prądu przez godzinę, tak jak tutaj, to ogłoszony jest stan klęski żywiołowej i na ulicę wychodzi wojsko, żeby uspokajać ludzi. A tutaj nie ma prądu i wszyscy mają to głęboko w dupie, bo zakupy można zrobić później. Łódka dalej pływa, bo jest na ropę, a mewa dalej kracze, bo nie potrzebuje prądu i nikomu to nie przeszkadza. Teraz przyjrzymy się, co jest powodem tej śmiesznej sytuacji. Na 90% wczoraj wysadzali tutaj ściany. Tak, wczoraj odstrzeliwali fragment skały przy budowie nowej drogi. Dzisiaj znowu jest zamknięta. Okej. I zaraz się dowiemy, co się tu dzieje. Prawdopodobnie chłopaki wysadzili trochę za dużo. Dobra, przerwa. Thank you. No, jesteśmy sobie na budowie nowej drogi. Będzie galeria chroniąca przed obrywami skalnymi. Teraz zwróćcie uwagę na sprzęt. Jest norweska flaga na maszynce. Też do wiertnica. Tak, też zabezpieczone. Tam na górze sobie zasuwa jakiś sprzęcik wysoko. Patrzcie, ona to wjechała, kuźwa mać.
A jeszcze wczoraj to miejsce wyglądało troszkę inaczej, było tu małe boom, które pięknie było słychać wieczorem, jak siedzieliśmy na szczycie Rennebringen. No dokładnie to miejsce było. Tutaj ładnie widać rury, w których są kable. Kable będą wystawać po tej stronie. Na razie rury są przygotowane, o tu już wystają kable. Potem będą prasą hydrauliczną naciągnięte i cała konstrukcja zostanie sprężona ze skałą, przyciągnięta do skały na hama. Jest rusztowanko, przesuwne deskowanie na kołach. A tu cały uroczy zestaw wiertnic. O. Jedna, druga, trzecia, którymi wierci się otwory do zakładania materiałów wybuchowych i odstrzeliwania skały. Spoko. Mamy do czynienia z litym granitem, także jest to twarda skała, ciężka robota. O, tu już są zakładane, widzę, siatki ochronne na skałę. A tutaj trwa dalej budowa galerii. Mamy dyskowanie, mamy rury stalowe, tak. Tak wyglądają inwestycje drogowe w terenie górskim w Norwegii. To już jest całkiem fajne. Tu sobie betonowe murki i syru z klifu do morza. O, tam już widać ładnie naciągnięte pręty do skały. I ta galeria już jest wykończona, jest sprężona i zalane betonem są te czoła kabli. O, tutaj jeszcze widać kable, proszę, jeszcze nie są dokończone. Ta galeria już jest praktycznie gotowa do wyasfaltowania. Jak oni to zrobili, Marek? Przeciwka masz tira. A to jest ich tir. Dobra, trzeba się cofnąć. A, tir z materiałem budowlanym. On tu zjedzie. Uprzywilejowany. Nie bardzo, będzie miał jak. Wymusza na nas, żebyśmy sobie stąd pojechali. A poczekaj, on się cofie do tyłu. Widzisz ten zjazd? Nie chciałem auta uszkodzić, patrz. Jak on daleko zjechał. Nie chciałem uszkodzić po prostu samochodu. No spoko. No tam się nic nie stanie. Okej, jedziesz. Jedziemy dalej. A zanim wjedziemy w tą dziurę, pokaż to. Tutaj jest zatrzymywanie aut? Tak, Czy za mostem? jedź za tunel.
Dalej nie mamy prądu. A jest ona długa. I robimy sobie powtóreczkę przez budowę, bo było bardzo Jeszcze fajnie. Nie wiadomo, jeszcze, bo to jest takie podciąganie na razie. Myślę, że będzie dobrze. Pójście jeszcze na szczyty ponad nami. Na deszcz, który pada teraz na mnie. Dzięki, Marek. Szyba jest super. I jeszcze raz tunelik w mroku. Pięknie widać skałę. Patrz, jak głęboko w tunel wchodzi światło słoneczne, nie? Aż tutaj. Tu już po skałach widać poblask od światła słonecznego. Teraz ładniej to widzicie, jest to robione tak, że na gołą skałę jest zakładana siatka, jest natrysk betonowy i to jest wszystko. Tylko sam wjazd jest w betonie litym. W tym granicie naprawdę nie trzeba nic więcej. Są w tunelach miejsca, gdzie zupełnie nie ma nic, żadnej siatki, niczego, kompletnie jest tylko goła skała. Tam sobie na górze nawet autko stoi na galerii. Budowlańcy narzucili sobie słuszne tempo, żeby już za rok droga na Lofoty była jeszcze wygodniejsza.
Ta grupa na pewno będzie próbowała jak kradzież. Grupę zostawiamy. Wczoraj strzelanko, świeżuteńko spalone. No to wszyscy zobaczyli sobie, jak się buduje w Norwegii drogi. Technik budownictwa dróg i mostów na pewno miałby w tym kraju co oglądać, że jest to kapitalna sprawa. Obejrzeliśmy sobie, jak powstają udogodnienia do podziwiania piękna Lofotów, a teraz jedziemy już podziwiać piękno naszych Lofotów. No, widzę, że mamy z powrotem prąd, że prawdopodobnie zrobimy sobie zakupy na najbliższe 2 dni, co bardzo nas cieszy. Marek, wiesz, jak wygląda w tej chwili mój obiektyw? Proszę ci chusteczkę. Spoko, ja go sobie wytrę na sucho.